Tutaj spaliśmy dzisiaj. Tak zazwyczaj wygląda nasze obozowisko. Chciałem wam pokazać, jak zabezpieczamy rowery. Kładziemy po prostu jeden na drugi, spinamy go takim porządnym zapięciem, 2 rowery i jeszcze dodatkowo przez tylnie kółko drugim zapięciem do takiej linki stalowej, która idzie do namiotu i tam jest przywiązana do sakwy, a na górze jest kubek. Jakby ktoś te rowery chciał wziąć, to po prostu będzie hałas. Jakbyśmy spali gdzieś zupełnie w dzikim miejscu, gdzieś daleko od drogi, to byśmy tylko te rowery położyli jeden koło drugiego i najwyżej spieli, już byśmy nie robili z tymi linkami. Ja już się czuję w miarę dobrze, trochę mnie tylko głowa boli, ale może przestanie jak po śniadaniu. Także nawet czuję, że mam apetyt. Co tam naprawiasz? Twoje dodatkowe... Żeby wygodniej się trzymało, bo inaczej te chwyty trochę się lepią, jak jest ciepło. Tylko że wszystko się przesunęło. Naprawdę powinnam po prostu zdjąć tę taśmę i z powrotem to zawinąć, ale nie mam ochoty na to, co zrobić. Gdzieś przebiłem tylnią oponę, także rano ją jeszcze musiałem zreperować. Miałem jeszcze dętkę taką na zapas, więc tylko przełożyłem dętki. Teraz mam jedną dętkę z dziurą, także jak będzie jakaś rzeczka, czy jakaś większa kałuża, czy coś takiego, to trzeba będzie znaleźć dziurę i ją załatać, żeby był w zapasie. No i co? Zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy się, dochodzi 11, troszeczkę późno startujemy, ale Dobrze się wyspaliśmy. dobrze się wyspaliśmy, tak. Ja spałem 12 godzin, nie, 10 godzin, bo o 10 zasnąłem i o 8 rano wstałem. Po prostu w nocy się ani raz nie przebudziłem, tak twardo spałem, no ale wczoraj nic praktycznie nie jadłem, byłem zmęczony. To podejście, podjazd, ale dzisiaj się już lepiej czuję, już na żołądku jest dobrze. Jak wczoraj chłopaki poczęstowali wódką, to już od razu po tej wódce poczułem, że w tym żołądku się robi lepiej. Jedynie co mnie troszkę jeszcze głowa boli, ale myślę, że przestanie za chwilę. No, tylko nie mamy wody, także musimy znaleźć jakiś potok i uzupełnić zapasy. Ty masz pół litry, a ja mam, nie wiem, może 100 ml. Widać nasz zakręt. Tu się łączą dwie rzeki, na mapie się obie nazywają Czatkal. Czyli ta z doliny, której jechaliśmy z góry, się nazywa Czatkal. I ta, która schodzi z tej doliny, też się nazywa Czatkal. Tu jest całe pasmo górskie Czatkal, ciągnące się w prawą stronę, a za Czatkalem, w linii prostej, tak jakbyśmy tu przez góry przeszli, znajduje się rezerwat przyrody, który się nazywa Saryczelek. Tam jest kilka bardzo ładnych jezior, dużo drzew orzechowych, generalnie bardzo, bardzo ładny zapowiednik, czyli rezerwat przyrody. Jakbyście kiedyś się tam chcieli wybrać, to polecam szczerze. Tu jest moja butelka. Jest stromo. Tu powinna być czysta woda. Nie ma żadnych osiedli. Do pierwszej osady dojeżdżamy. Nie było daleko, bo tylko 16,5 km. A tam wcześniej po drodze 2 miejsca, gdzie stały jurty, tylko z boku doliny, tak z pół kilometra dalej, więc tam nie jechaliśmy. No, ładna jest ta dolina. Czatkal. Fajnie się jedzie, chociaż troszeczkę wiatr przeszkadza, bo jedziemy pod wiatr aktualnie, ale za to w dół doliny. Ciekawe, czy dojedziemy do takiej wioski, gdzie mieszka taki mój znajomy, u którego kiedyś nocowałem. Znaczy on mieszka albo w Biszkeku, albo właśnie tam w Czatkal. Jeśli tam dojedziemy, będzie to pora wieczorna, taka noclegowa, to spróbujemy poszukać tego domu. Może będzie, może wtedy się u niego prześpimy, no a jak nie, no to sami widzicie, że miejsca pod namiot nie brakuje. Przyjechaliśmy do mojego znajomego Bakira, który tutaj mieszka w Czatkalu i to było tak, że ja miałem zapisaną tylko w GPS-ie punkt tego domu i nie zapisałem ani numeru telefonu, ani nawet imienia. Po prostu miałem gdzieś to na jakichś kartkach albo w drugim telefonie, no nie znalazłem tego, więc przyjechaliśmy tu zupełnie w ciemno.
nie wiedząc, nie kontaktując się wcześniej, czy on będzie, czy nie będzie. No i co się okazało, że go nie ma, ale ktoś tu mieszka, znaczy ktoś z jego rodziny. I na początku były takie dwie dziewczynki i z nimi pogadałem, dały mi też do niego numer, powiedziały jak się nazywa, także już to wszystko zapisałem. No i ja zapytałem, czy moglibyśmy tu dzisiaj na noc zostać, no bo teraz już jest za 10:08, a byliśmy tu jakąś godzinę niecałą temu. Oczywiście się zgodzili, zostaliśmy poczęstowani herbatą w Kirgistanie. Herbata to nie jest po prostu herbata, kubek herbaty, tylko zawsze jest to, co jest najlepsze. Czyli tu jest chyba kompot, herbata, świeża lepioszka, z tandyra, który tam obok stoi. O, to jest piec tandyr. W nim się robi lepioszki. Lepioszkę, no to już wiecie jak wygląda. Są różne tandyry. Są takie jak ten z dziurą od przodu. Tu się pali. O, tutaj widzicie. Teraz jest popiół, bo dzisiaj było palone. No i skąd nazwa lepioszka? Bo lepi się do tych ścian dookoła. Tutaj nawet są placki ślady po chlebach. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale w każdym bądź razie tak wygląda tandyr. A tak wygląda lepioszka z tandyra. Z tego, co przed chwilą pokazywałem. Tą stroną jest lepiona do pieca, od tej strony się wypieka jakby, czyli tak leży w piecu. A te dziurki robią przed tym, jak... Tak, a dziurki robią przed takim specjalnym, taką pieczątką jakby. Robią te dziurki. No i powoli dzień się kończy. Zaraz pójdziemy spać. Pojedzeni. I czuć chłód. Dziewczynki nam przygotowały miejsce do spania. Tak w stylu kirgijskim, czyli takie maty jakby. Zresztą tu jest, widzicie, tych mat pod ścianą bardzo dużo przygotowanych, jakby było więcej gości. Po 2 maty, poducha i do przykrycia koce. Jaki to jest wielki pokój. Zaraz przejdę go, policzę kroki od tej strony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu robię przeskok. O, można. 7, 8, 9, 10, 1 i 12. No jednak ponad 10. Tu może mieć metr. Trochę ponad 10 metrów. No, A tak pewnie ma z 3,5. mhm. No, czyli wychodzi, że spory pokój. Tak to u nas sielsko wygląda. Tu mieliśmy rowery zaparkowane z sakwami, ale wszystko przy domu, więc nic nie zginęło. Nawet dziewczynki nam wczoraj przyniosły folię, żeby przykryć, jakby padało, ale nie padało. A babcia już nas woła do domu na herbatę. A herbata to oznacza śniadanie. Także idziemy. Jeszcze był problem z oponą, ale już załatwiony. Jeszcze raz ją łataliśmy, no i będziemy się żegnać. Spasiba. A jak wy przyjedziecie? Rahmat. Możemy jechać. A oto przykład ciekawej architektonicznie budowli, która jest przystankiem autobusowym. No i przypomina jurtę, tak. Nawet jak jechaliśmy tak z daleka, to ja myślałem, że to jest... No widziałem, że to jest beton, ale myślałem, że to jest jakaś taka sklepo-jurta, ale okazało się bliżej, że to przystanek. Tak, a my dalej w tamtym kierunku. No tam. I mamy nawet od czasu do czasu trochę asfaltu. Tak, ale tylko od czasu do czasu. Tak, ale przynajmniej wiemy, że podczas radzieckiego sojuszu wszystko było lepiej, bo wtedy był asfalt, a teraz już prawie nic nie zostało. Mała przerwa w jeździe. Zaproszeni zostaliśmy do sklepu. Prywiet z Polski dla Kirgistana. Спасибо. Nie za co. Чаткальский район. Czatkarski rejon. Чаткальский район. My znajemy. A wy jak żywiot jest? О, окей, хорошо.
Хорошо, да? Все Все есть, да? Корова есть, баран есть. Как видите? Да. Это ваш магазин, вы хозяин. Не, хозяйка она. Она хозяйка. Мы клиенты. Я думал, что вы тоже хозяин. Бараны есть. Кушали, да, бараны? Кушали, да, да. Особенно вам оттуда что кушаете? В Польше? В Польше? А у нас баранов мало. Свинья, корова, свинья, корова. да. Картошка, курица. Курица, да? Да. Co jesz? Крут. Крут. Круто. Jest taki Натуральный, Сыр. натуральный. Натуральный. mleka Натуральный, zrobione. Это Słonne. typu сыр, да? Как сыр с молока. Ну, Jak типа, to делается? Типа. это сперва молоко доить, Угу. потом кипятить. Угу. Потом айран делай. Кефир есть же? А, кефир. Чуть-чуть, пару ложек в молоко Ага. сыпать и теплым этим отделом или что-нибудь на сутку закрывает, и Мгм. утром уже кефир бывает. Кефир бывает. Потом его это наливает на мешок. На мешок. А. Повесить. Угу. День проходит, 2-3 недели, а Потом- производится, Делаешь это. да, а потом как можно Мгм. или круглый или такой И потом на солнцу соус. сушить, да? Это чисто натуральный продукт. Это натуральный, да. Да. I Еще есть белый соль соус. dodaете? А, Соль. соль Ну, добавляется, нужно да? добавить. Туда только соль добавляется и все. Рахмат. Вам тоже, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Право есть у вас на велике? Право? Тут право у не нас надо. ГАИ есть. Это местное пиво. Не, это Да. германский. Германское. Спасибо. А круто вы едите к пиву или как? Да, да. С крутом пиво вот напой. Да. Z tego miejsca zaczynamy kolejny podjazd w tamtą stronę na przełęcz 2800 metrów. Startujemy z 1500, czyli 1300 będzie podjazdu, ale planujemy to na 2 dni, bo dzisiaj już jest godzina za 15:03, więc chcemy podjechać tylko gdzieś na 2500 metrów i tam później przenocować i jutro przejechać samą przełęcz i zjeżdżać w dół w kierunku Jalalabad i potem Wow, słońce smaży za 25, a jest gorąc straszny, ale chcę wam pokazać ciekawy most, taki już dość leciwy, o konstrukcji stalowo-drewnianej, wiszący, ale już w dość kiepskim stanie. Nie wiem, czy tutaj auta po nim jeżdżą. Sami ocencie. No, może lekkim samochodem się dało jechać, ale generalnie dziury są. Tu nawet jakiś beton wstawili. Tu można wpaść. O, proszę bardzo. Tu, dół. Dzięki uprzejmości chłopaków w ostatnie 10 km podjechaliśmy samochodem. Rahmat. Dawaj, ja jestem gwiazd. Paka, do widzenia. I tym sposobem wjechaliśmy na przełęcz, chociaż mieliśmy spać przed przełęczą, ale jak się nadarzyła taka okazja, to trzeba ją było wykorzystać, bo tak to byśmy jutro tracili czas. Słońce zaraz zajdzie, jest za 5:08, a musimy zjechać z 200-300 metrów na dół, bo inaczej nie znajdziemy dobrego miejsca na biwak, a tutaj spać nie będziemy, bo nie mamy wody. To po pierwsze,
a po drugie tu będzie wiało i tu będzie strasznie zimno. To jest podróż, musimy być otwarci na różne spontaniczne decyzje. Podjęliśmy spontaniczną decyzję, jesteśmy na Przełęczy. To miało być jutro, a jest dziś. Jest tak jakby lepsza droga tutaj niż ta na podjeździe. To będzie na pewno długi zjazd, bo ta dolina już wychodzi nisko. Czatkal był wysoko położony, tam zjechaliśmy tylko do 1500 metrów, skąd się zaczął podjazd, a ta dolina już do doliny, tam gdzie jest Oż, czyli Oż jest u podnóża Doliny Fergańskiej, położony na jakieś 600 metrów, czyli tu się już zjeżdża bardzo, bardzo nisko. No i co, nie jest tak dziko jak na Karabura. Na Karabura pasterze chodzili, owieczki, na koniach jeździli, a tutaj samochody, ciężarówki, jeepy, co chwilę coś jeździ, kurzy tylko, ale jest równiej. Kurczę, no widzicie, jak się fajnie udało. Ja nie... można by być takim czystym purystą i robić wszystko na rowerze, ale to jest podróż. Myśmy ruszyli z Polski, żeby dojechać do Mongolii, żeby jechać na rowerach i jedziemy na rowerach, ale jak gdzieniegdzie zdarza się okazja, a wiecie, że jeszcze mamy daleko, jeszcze musimy przejechać cały Pamir, cały Kirgistan, aż do Kazachstanu, do Alma-Aty, później Altaj. Mamy jeszcze w cholerę daleko, więc raz na czas, jak się taka okazja trafi, to mam nadzieję, że nie ma w tym nic złego. Wybaczycie nam to, że poszliśmy dzisiaj troszkę na łatwiznę, ale to była ostatnie 10 km, a cały dzień od 10 dymaliśmy do góry.